No ale mam nadzieję, że tą my z Piotrkiem tutaj zgarniemy ten bonusik za taki performance. Kto potrzebuje tą zwycięstwa więcej? No a Piotrek na pewno jest na takim etapie kariery, gdzie już pokazał wiele, ale chce teraz też to się odbudować. Jest mistrzem innej federacji, więc no, chętnie przywitam go w oktagonie, no i szykuję się na mocną walkę. Jak ktoś zostawia mi głowę, no to poddaję, tak? No to gwarantuję tylko, że ta walka na oktagonie będzie jeszcze bardziej efektowna. Po raz pierwszy w historii oktagon wchodzi do rynek Polski, do miasta z wielką historią sportu walki. Ja po raz pierwszy jestem w roli moderatora, a moi goście na dzisiaj będzie po lewej stronie wielki mistrz, tymczasowy mistrz oktagonu z wielkim sercem do wygrania, Piotr Wawrzyniak. A po prawej stronie człowiek, który jest bardzo znany na polskim rynku, o polskich fanach, Mateusz Janur. Witam Państwa serdecznie. Co będzie, co znaczy dla Ciebie tą walkę, że to jest pierwsza gala oktagon w Polsce? To jest taki historical event, bardzo duży event. Co znaczy dla Ciebie ten moment, że wchodzisz od razu na szczycie tej kategorii? No dla mnie to jest taka swego rodzaju nagroda, że mogę wejść do tak dużej organizacji i od razu dostać przeciwnika na takim poziomie, na jakim jest Piotrek. Duże doświadczenie gdzieś tam zdobyłem na walkach w Polsce i myślę, że to gdzieś tam zaowocuje w kwietniu i będziemy mogli zrobić z Piotrkiem naprawdę bardzo mocne zestawienie. Wchodzimy pierwszy raz w historii, oktagon wchodzi do Polski. Polski rynek MMA jest bardzo widowiskowy i mają bardzo dużo zawodników MMA. Co wy myślisz o tym? Jak będzie ta gala? Jak będzie ta walka u was? No i wydaje się, że oktagon robi bardzo dobry ruch, wchodząc na rynek polski. Widać, że mają tutaj to wszystko mocno przemyślane i zrobiony dobry research. Nawet patrząc po tym, jakich zawodników zatrudniają teraz, to naprawdę szykuje się świetna gala i naprawdę myślę, że wiele walk będzie takich, które będą walczyły o to, żeby być takim fight of the night. Także, no ale mam nadzieję, że to my z Piotrkiem tutaj zgarniemy ten bonusik za taki performance. No jest duża szansa na ten bonus. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. No wracając tutaj do tego pytania, no to myślę, że oktagon robi bardzo dobry ruch, ponieważ mają dobry marketing, promocję. Tutaj też na karcie walk jest wiele ciekawych, jakby mocnych walk. No jest twoja walka, nasza, Michał Materla, legenda polskiego MMA. No, to prawda. Więc to też na pewno podgrzeje atmosferę, tym bardziej, że walka jest w Szczecinie, skąd Michał jest. Bije się też Mateusz Legierski, będzie bronił pasa, więc no naprawdę karta walki jest przemyślana i myślę, że Polacy zrobią show. 100%. A ty myślisz, że dla ciebie Piotrek jest najciężki rywal w tej karierze do tego momentu? To będzie najcięższa walka? No myślę, że patrząc, jeśli chodzi o statystyki, to i o to, co Piotrek zdobył, jak pokazywał się, czy to na polskich scenach MMA, czy tutaj w oktagonie, no to jest to moje największe wyzwanie i z tego się niezmiernie cieszę. Wiadomo, oktagon chce zrobić duże show, no a nasze style walki są bardzo podobne, tak? Idziemy do przodu, więc możemy zrobić to show i musimy zrobić to show. I jeszcze raz o tym, że myślę, że to jest wielkie ryzyko dla ciebie, czy jest bardzo dobra okazja wchodzić na ten oktagon z takim przeciwnikiem? Wiesz co, ja nigdy nie wybierałem sobie przeciwników. Od pierwszych walk moich MMA wpuszczali mnie na zawodników z lepszymi rekordami i wychodziło to raz lepiej, raz gorzej na początku mojej kariery. Później gdzieś tam sobie to wszystko fajnie poukładałem w głowie. Ta kariera rozkwitła na ostatnich 5 walkach i myślę, że dla mnie to jest nie ryzyko, a nagroda, że mogę zawalczyć z Piotrkiem, który jest już w rankingu, jest wysoko w rankingu tej dywizji w nowej federacji. Czego chcieć więcej? Trzeba tylko zrobić robotę dobrze. Piotr, co chcesz po tej walce, aby ludzi, fany polskiego MMA i nie tylko polskiego MMA, bo już jesteś znany na całej Europie, co by chciałeś, żeby oni zapamiętali z tej walki? No, chciałbym zrobić tak, żeby walka była widowiskowa. Oczywiście zakończyła się na moją korzyść, zwycięstwem moim. No myślę, że już dałem jakby zapisać jakieś momenty, które już dałem się jakby poznać i ludzie znają mnie. No ale naprawdę, no szykuję się tutaj na Mateusza, wiem, że ma też styl widowiskowy, tak samo jak mój, więc no ta walka nie może się inaczej skończyć niż widowiskowo. Kto potrzebuje tą zwycięstwa więcej? Kto czuje, że pójdzie tam i oddaje sobie wszystko?
I dlaczego? Trudno powiedzieć, no bo to każdy, myślę, gdzieś tam w serduchu myśli, że on właśnie potrzebuje bardziej tego zwycięstwa, tak? Ja potrzebuję go na pewno bardzo z tego względu, że wchodzę do nowej organizacji i muszę tutaj się mocno pokazać i podkreślić swoją pozycję. No a Piotrek na pewno jest na takim etapie kariery, gdzie już pokazał wiele, ale chce teraz też to się odbudować, więc myślę, że tutaj też będzie mocno to walczył. Ja też na pewno chcę się dobrze pokazać. No to jeszcze mały taki aspekt jest, że Mateusz wygrał z moimi 2 kolegami pod dołu gilotyną. Z dwoma? No, Aha, z Piotrkiem no, też. z Michałem i z Tomkiem. Więc taki lekki smaczek, żeby to jeszcze gdzieś tam przypieczętować. No i szykuję się na dobrą walkę. Mateusz, a co myślisz, że ludzie będą zobaczyli po tej walce w twojej osobie? Wiesz co, no myślę, że chciałbym przede wszystkim pokazać to, co potrafię, czyli całe moje takie wszechstronne MMA po prostu szerokiej publiczności w Europie i tyle. Myślę, że to, co już pokazałem gdzieś tam w Polsce, na tyle się podobało polskim fanom, że również gdzieś tam się spodoba fanom w całej Europie. Tak jest. Piotr, a dla ciebie to myślę, że to jest potwierdzenie twoich walk i twojego statusa w oktagonie, czy jest nowy rozdział twojej kariery? Ostatnia twoja walka nie była aż taka dobra, może twój gameplan nie zagrał, albo coś innego. Myślę, że potwierdzenie tego, co już osiągnąłem w oktagonie, po prostu pokazanie, że nadal jestem jakby na szczycie i mam aspiracje mistrzowskie i do tego będę dążył, no, żeby dalej się piąć tam jeszcze wyżej do walki o pas. Wiesz co, no to wracając do mojej ostatniej walki, to miałem 2 kontuzje i gdyby to nie była formuła turniejowa, to prawdopodobnie bym się nie bił. Więc no to ta walka była taka, jaka była. No już pomińmy ten temat. Mateusz jest teraz rozpędzony na fali 5 zwycięstw. Jest mistrzem innej federacji, więc no chętnie przywitam go w oktagonie, no i szykuję się na mocną walkę. A dla ciebie, Mateusz, to jest powrót czy przełom? Myślę, że taki przełom, coś nowego, tak? Wypłynięcie na takie szerokie wody bardziej. No i wiadomo, no tutaj też głównym celem jest przede wszystkim teraz jest walka z Piotrkiem i tutaj dobre zaprezentowanie się, ale w dalekiej przyszłości gdzieś tam wiadomo, każdy zawodnik spogląda w kierunku tytułu. Już wiemy, że Mateusz wygrał z twoimi 2 kolegami gilotyną. Coś zmieniłeś w twoim kempie albo coś dodawałeś, coś jakiegoś sparring partnera przywiozłeś na kemp albo jakieś zmiany? Tak, mam w klubie tutaj wielu bardzo dobrych parterowców, specjalistów od gilotyny. Jakub Wilkacz, który teraz wygrał na UFC właśnie gilotyną w ostatniej sekundzie walki, więc już jestem z nim tutaj po treningach, więc z nim konsultowałem jakby dużo. Mam też Filipka Sadowskiego, czarny pas BJJ od parteru, prowadzi nasze zajęcia. No poza tym mamy też dobrych trenerów od zapasów, od stójki. No trenuję w Czerwonym Smoku i to jest kompletny klub. Mam trenerów z każdej płaszczyzny na wysokim poziomie i będzie dobrze. No to Mateusz, znalazłeś bardzo dobrych judoka, które mogą ci pomóc w tej walce, w tej zwycięstwie. Wiesz co, ja przede wszystkim myślę, że patrząc na tą walkę, to ja będę musiał wyeksponować mocno swoje atuty. Wiadomo, gdzieś tam patrzę też na to, co jest mocne u Piotrka, ale przede wszystkim będę chciał wyeksponować swoje atuty i zaskoczyć czymś nowym, bo tak jak wiemy, no już gilotynę poznali. Chociaż może i do 3 razy sztuka, no nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie, no co, no przygotowuję się bardzo mocno u siebie w klubie, gdzie mam topowych kickboxerów na światowym poziomie, muszyńskich braci, także tam ta stójka jest na najwyższym poziomie światowym. Przygotowujemy się bardzo mocno tutaj stójkowo. MMA robimy wspólnie. Robimy wspólnie w Ankosie, także tam będę. No to do każdej walki się szukuje najmocniejszy, najtwardziejszy sparring partnerów i sparring ludzi i spróbujemy znaleźć cały czas jakiś sparring partnery, żeby zrobić tą naszego przeciwnika walkę, ale w tym samym momencie to jest bardzo ciężko to robić na matach, prawda? No, ciężko, mi się wydaje, że w ogóle ciężko jest odzorować też styl Piotrka, bo jest naprawdę takim niekonwencjonalnym zawodnikiem i myślę, że tutaj też kluczowym elementem jest samo ten performance, sama walka, gdzie Piotrek pokazuje serducho i czasami z takich krytycznych sytuacji mocno wychodzi, ale no tutaj to jest dla mnie fajne wyzwanie i będę musiał po prostu pokazać swój poziom sportowy. No ja tutaj tak samo mówię, że na pewno ta walka będzie mocna. Chciałbym Mateusza wyciągnąć na szerokie wody. Gdzieś nie tylko pierwsza runda, tylko zobaczymy, jak będzie się zachował w drugiej, trzeciej rundzie, jak tlenowo będzie wyglądał.
Jestem przygotowany w każdej płaszczyźnie, i parterowo, i stójkowo, zapaśniczo, więc już się nie mogę doczekać. No my już wiedzieliśmy, że Mateusz ostatnie walki stoczył bardzo, bardzo szybko, bez urazu, bez niczego. A ty, Mateusz, co myślisz, jak będziesz potrwał do trzeciej rundy i będzie, jak mówię Piotrek, do głębokich wodach, jesteś gotowy na to? Jak będzie, jeśli z powrotem Piotr trafi cię i będą kryzysy w twoim walce? Ja myślę, że jak tak byście się zagłębili troszeczkę w moje ostatnie walki, no to te 2 ostatnie walki o pas, które wygrałem, faktycznie gdzieś tam udało się je wygrać szybko. No, jak ktoś zostawia mi głowę, no to poddaję, tak? No i tak te walki się ułożyły. No, oczywiście dla mnie to było mega na plus, tak jak zauważyłeś, bez kontuzji. Można było szybko wrócić na matę, no a przede wszystkim też nie wyrządzić krzywdy kolegom, no, których tak naprawdę lubię i sympatyzuję z nimi. Natomiast poprzednią walkę, którą miałem z Bykowem, stoczyliśmy na dystansie praktycznie 3 rund. Ja go znokautowałem chyba w drugiej części trzeciej rundy, gdzie też tak naprawdę w drugiej rundzie trafił mnie obrotówką, po której przyklękłem i tak naprawdę potem odwróciłem tą drugą rundę na swoją korzyść, więc walczyłem też na pełnych dystansach i myślę, że jestem na to gotowy, zwłaszcza, że ostatnie 2 walki musiałem szykować się na 5-rundowe pojedynki i teraz wcale tego nie zmieniam. Dalej szykuję się jak na 5x5 po to, żeby po prostu mieć więcej gazu na 3-rundowy pojedynek. Widzę, że u was jest taka... Nie ma złej krwi, jak u dużo zawodników przed walkami. Nie ma takiej trash talkingu. Jest taki bardzo przyjaźń, respekt i to fajnie się ogląda. A myślicie, że kiedy będziecie się też spotkać w klatkę, to coś się zmienia? Czy to po prostu będzie taka light sparring, czy... Wydaje mi się, że nie. Light sparring już mieliśmy kiedyś na obozie, gdzie my obydwoje... Nie light sparring. No, gdzie sobie obydwoje porozcinaliśmy łuki. Więc no, wydaje mi się, że teraz możemy się lubić, jakby normalnie funkcjonować, ale gdy wejdziemy do klatki, to na te 15 minut Mateusz będzie chciał mi urwać głowę, ja to samo jemu. I na pewno to gwarantuje fajerwerki. No ja uważam, że to jest sport, tak? Nie jesteśmy wrogami, jesteśmy przeciwnikami tylko sportowymi w klatce i tak, mamy do siebie duży szacunek, sparowaliśmy razem i pewnie gdyby nie to, że teraz walczymy, to może i byśmy gdzieś tam razem sparowali, może gdzieś tam byśmy się przecinali na matach, ale no tak nas zestawili, niestety tak to wygląda. No i w klatce, tak jak Piotrek powiedział, 15 minut, odcinamy tutaj to myślenie i po prostu walczymy, chcemy sobie urwać głowy, robimy dobry pokaz umiejętności, a potem zbijamy piątkę i wypijemy pszeniczne piwko. No to się zgadzam. A kto zdradzi pierwszy, jak to był sparring między wami? Może być jakieś wideo, albo jak było sparring u was na obozie, a jak to wyglądał ten sparring? Bo na obozie Artnoxu, z tego co pamiętam. No, to było chyba z 3-4 lata temu. No dalej. Nie lepiej, no. Ja mam zdjęcia nawet jakieś, nie, ale to nie, teraz nie będę szukał. To właśnie stoimy i mamy obydwoje tak mocno... Bez knockdownu, bez knockoutu, bez niczego? Był na tyle mocny sparring, że ja pamiętam wtedy Piotrek już był takim mocno rozpoznawalnym zawodnikiem, mistrzem tej federacji w Polsce i naprawdę takim mocno rozpoznawalnym. Ja dopiero gdzieś tam wchodziłem. No i pamiętam, że po pierwszej chyba rundzie, którą zrobiliśmy, to Piotrka menadżer od razu nas przeniósł do klatki, a potem wokół klatki wszyscy stali, oglądali naszą rundę, nie? Także żeśmy mocno tam szli i mega fajna wymiana była, także no potem żeśmy się troszkę porozcinali, ale... No to gwarantuję tylko, że ta walka na oktagonie będzie jeszcze bardziej efektowna. Zwłaszcza, że oboje chyba poszliśmy do przodu tam z umiejętnościami i z doświadczeniem. Myślę, że oglądałeś Mateusza walki w galach przednich walek, także co możesz mówić o niego jako zawodnik, o niego jako skillsy, jako doświadczenie, gdzie możesz znaleźć swoje tam rzeczy, gdzie możesz wygrywać? Oglądałem jego ostatnie walki, nawet na jednej byłem z Michałem. No Mateusz na pewno jest przekrojowym zawodnikiem i ogarnia i stójkę, i zapasy, parter, więc w każdej płaszczyźnie jest kumaty. Jest wszechstronnym zawodnikiem, no na pewno trzeba uważać na tę gilotynę, bo to taka jakby jego wisienka na torcie. W stójce też pokazał, że umie znokautować. W parterze wiadomo, trzeba uważać. No ale mam swoje patenty, myślę, że będzie dobrze. Co by ty zrobiłeś, jakby byłeś na Mateusza miejsce w walkach? Co by ty zrobiłeś lepsze ci on? Jako on, tak? Jako on, tak jest. Kurde, ciężko powiedzieć, no, bo wygrał szybko, to gilotynę ma dobrze zapiętą, więc może chciałbym umieć tak gilotynę, jak on, nie wiem. Okej. Oglądałeś jego walki?
patrzysz na... Oglądam Oglądasz cały czas. Co by ty zrobiłeś inaczej ci jego przeciwniki, żeby wygrać tą walkę? Co by zrobisz, żeby wygrać tą Wiesz walkę? co, ja zawsze oglądam gdzieś tam przede wszystkim ostatnie 2 walki, bo to najbardziej pokazuje obraz zawodnika w ostatnim czasie. No, oglądałem ostatnią walkę Piotrka. Wydaje mi się, że tak jak teraz się dowiedziałem, że miał tam jakieś kontuzje, czy coś, co mu przeszkadzało w walce, no wydaje mi się, że tam ewidentnie nie mógł złapać po prostu dystansu do walki w stójce bokserskiego, bo tam ewidentnie gdzieś tam przewagą bokserską. No i dość mądrze zawalczył też ten przeciwnik, bo ewidentnie to tym wygrał. Wydaje mi się, że w tej walce ja bym bardziej tutaj szukał aspektów judockich i aspektów zapaśniczych, bo w drugiej rundzie, w której Piotr go obalił, no to tą rundę miał dla siebie i ewidentnie tą rundę wygrał i po prostu szedłbym po to od początku walki, tak? Jakbym wiedział, że mam gdzieś jakąś kontuzję, to próbowałbym od pierwszej rundy go obalać i kontrolować, nie ryzykować. Taktycznie przewalczyć. A myślisz, że w twoją walkę z nim Piotr będzie obalać cię i iść do przodu przez tego, że będzie chciał cię obalać i trzymać cię na ziemi? Wiesz co, no ja nie obawiam się jakby gry parterowej, ani gry zapaśniczej, więc myślę, że na pewno jakieś próby mogą być, ale no myślę, że też z tyłu głowy Piotr na pewno będzie miał tutaj możliwość tej gilotyny, czy jakiejś innej techniki kończącej, więc to też nie jest takie proste. Raczej bym stawiał na to, że to będzie mocna rąbanka w stójce i mocne wymiany bokserskie. A ty, Piotrek, co czekasz od Mateusza w walkę? Myślisz, że pójdzie po tą gilotynę, czy po prostu będzie twarz w twarz i kto pierwszy, ten lepszy? Myślę, że będzie zdarzenie w stójce i kto po prostu nie będzie mu leżała stójka, będzie szukał parteru i tyle, tak to widzę. Myślę, że na pewno nie będę zostawiał głowy. To prawda. Mateusz, dlaczego Piotrek nie może wygrać z tobą? Wiesz co, no myślę, że ja jeszcze mam troszeczkę taki, może nie młodzieńczy, bo jesteśmy w tym samym wieku, ale mam jeszcze troszeczkę mniej tych walk i jakby wchodzę dopiero tutaj z takim rozpędem, jestem po 5 zwycięstwach i myślę, że to mi da trochę więcej wiatru w skrzydła i gdzieś tam popcha w kierunku zwycięstwa. I to samo dla ciebie, Piotrek. Dlaczego myślisz, że Mateusz nie może wygrać z tobą? Myślę, że po prostu udowodnię swój poziom, pokażę swoje doświadczenie, wezmę Mateusza na szerokie wody i zakończę tą walkę ze swoim zwycięstwem. Obydwa walczycie na polskiej ziemi. Obydwa jesteście bardzo rozpoznawalni i z wielką serduchą. Po co walczycie tam? Co czekacie od tej walce? Po co będą przyjść te ludzie na arenach? Zacznę od ciebie. Na pewno chcemy dać dobrą walkę. Ja chcę udowodnić swój poziom, że swoje aspiracje mistrzowskie, że dalej jestem w tej topce i chcę walczyć o pas. Mam dobrego rywala. Ta walka na pewno będzie bardzo efektywna i efektowna. Znając nasze style, na pewno nie będzie nudy. No i tutaj mamy aspiracje na bonus na pewno. No ja myślę, że tutaj mogę podzielić zdanie Piotrka i mamy aspiracje na bonus na pewno. No a dla mnie to jest troszeczkę odmienny cel, no bo ja chcę wskoczyć od razu, wchodząc do oktagonu, tocząc walkę z Piotrkiem, po takim zwycięstwie od razu wbijam się w top tej dywizji i w ranking, także byłoby to świetne wejście do nowej federacji. Czy to będzie świetne wejście, czy to nie będzie świetne wejście, to zobaczymy 11 kwietnia w Szczecinie. Także zapraszam na Face Off.